Bonjour! Witajcie ze stolicy mody, finezyjnej kuchni i miłości, a także ze stolicy drugiej największej gospodarki w Europie, czyli z Paryża. Francja. Z łacińskiego kraj Franków. To jedna z najważniejszych i największych gospodarek na świecie. W Europie ustępuje tylko Niemcom, a od Polski jest mniej więcej 5,5 razy większa. Jednocześnie Francja i Niemcy są bardzo mocno gospodarczo złączone, ponieważ Niemcy to największy i najważniejszy partner handlowy francuskiej gospodarki. Francuska gospodarka jest przykładem dobrze zdywersyfikowanej, rozwiniętej gospodarki, w skład której przede wszystkim wchodzą usługi w mniej więcej 80%, produkcja mniej więcej 20%, no i takie symboliczne 1% na część związaną z rolnictwem. Warto dodać, że główne gałęzie w tej francuskiej gospodarce to przede wszystkim chemia, motoryzacja i oczywiście dobra luksusowe, z którymi Francja jest kojarzona. To, co wyróżnia Francję na tle pozostałych gospodarczych gigantów, to przede wszystkim fakt, że jest to kraj o najmniejszym poziomie ubóstwa i jednocześnie najmniejszych nierównościach społecznych, a przy tym Francja jest czwartym najbogatszym narodem na świecie. Skoro mowa o pieniądzach, to warto powiedzieć, że średnia pensja we Francji to mniej więcej 3000 euro. Minimalna pensja to 1500 euro, a więc całkiem dobre pieniądze, nawet jak na europejskie warunki. Nic zatem dziwnego, że do Francji ściąga mnóstwo imigrantów, którzy są przyciągnięci tą multikulturalnością całego kraju, a dodatkowo dobrymi warunkami socjalnymi. Jednak nie tylko imigranci uwielbiają Francję, także turyści. Turystyka to także istotny element gospodarki Francji, a co ważne, Francja to kraj, który najchętniej jest odwiedzany przez turystów na całym świecie. Co roku gości blisko 85 milionów turystów, którzy oczywiście w przeważającej większości odwiedzają m.in. Paryż, który jest uznawany za najbardziej eleganckie miasto na świecie. Przy czym Paryż jest stolicą kulturalną, jest stolicą biznesową i jest miejscem, gdzie siedzibę ma francuska giełda. Zobaczmy, co tam słychać na francuskiej giełdzie. Początki francuskiej giełdy sięgają czasów Ludwika XV i pierwszy budynek francuskiej giełdy, dokładnie ten, był budowany w latach 1808-1826. I dokładnie już w tych latach na parkiet francuskiej giełdy wkraczają maklerzy papierów wartościowych. Było ich 60 i ta 60 zakładała francuską giełdę, przy czym nie było prosto zostać takim maklerem, aby nim być. Trzeba było być Francuzem, trzeba było mieć akredytację Ministerstwa Finansów i być nominowanym przez prezydenta. Więc widać, że makler to zawód elitarny już od bardzo dawna. Przy czym od tego czasu francuska giełda intensywnie się rozwijała, a więc możemy śmiało już przeskoczyć do współczesności. A oto La Borsa di Paris, czyli giełda francuska, a w zasadzie jej nowoczesne wydanie, czyli Euronext Paris. Giełda francuska znajduje się właśnie w biznesowej dzielnicy Paryża, czyli La Défense. Ta giełda francuska znajduje się tu i nazywa się Euronext Paris, co jest konsekwencją bardzo długiej historii francuskiej giełdy. Ważna data w rozwoju francuskiej giełdy to 1986. Wtedy zaczyna się proces automatyzacji, digitalizacji francuskiej giełdy. Najważniejsza data w tym wszystkim to 1989 rok, kiedy już cały system składania zleceń jest automatyczny i ten system nazywa się CAC. Oczywiście nie przez przypadek główny indeks francuskiej giełdy to dokładnie CAC 40. Początek lat 90. to bardzo ważny moment w dziejach francuskiej giełdy, ale także jej mocny wpływ na warszawską giełdę. W latach 1989-1991 rozwiązania, które były sprawdzone i które działały na francuskiej giełdzie, zostały niemalże skopiowane na giełdę warszawską. A więc początkowo rozwiązania, na których bazowaliśmy w Warszawie, dokładnie były kalką tego, co robiła Francja i co tworzyła i jak funkcjonowała francuska giełda. Kolejna ważna data w rozwoju francuskiej giełdy to dokładnie 20 sierpnia 2000 roku. Wtedy powstaje konsorcjum giełd paryskiej, amsterdamskiej i brukselskiej i powstaje Euronext.
do którego po drodze dołączy się jeszcze giełda w Lizbonie, a które to konsorcjum w 2007 roku połączy się z innym behemotem rynków finansowych, czyli z New York Stock Exchange. Powstaje w 2007 roku NYSE Euronext, czyli ogólnoświatowa instytucja, na której można handlować na wielu giełdach i na wielu instrumentach, praktycznie rzecz biorąc na wszystkich akcjach, obligacjach, surowcach, walutach czy jakichkolwiek funduszach albo produktach strukturyzowanych. Co sobie tam nie wymyślicie, wszystkim można na tym handlować. Wchodząc w szczegóły francuskiej giełdy, to indeks, który jest najważniejszy dla francuskiej giełdy, to Euronext Stop, gdzie jest najwięcej przedsiębiorstw oczywiście z Francji. Przy czym my, myśląc o francuskiej giełdzie, raczej myślimy o indeksie CAC 40, gdzie jest 40 największych przedsiębiorstw dokładnie z francuskiego parkietu. Te 40 firm, w ramach ciekawostki można powiedzieć, że czerpie 2/3 zysków spoza Francji, a 2/3 pracowników tam pracujących również jest spoza Francji. I na koniec jakie firmy są handlowane na francuskiej giełdzie? Takie giganty jak Total, czyli gigant z branży petrochemicznej, taki nasz PKN Orlen, a oprócz tego bardzo szerokie spektrum instytucji finansowych. AXA, BNP Paribas, Societe Generale czy Crédit Agricole to marki, które z pewnością kojarzycie, a jeżeli nie kojarzycie, to warto wiedzieć, że gigantyczna reprezentacja na francuskim parkiecie jest także marek luksusowych, czyli LVMH oraz L'Oréal. No i jeszcze motoryzacja. I jeżeli jeździliście Peugeot albo Renault, to dokładnie też dokładaliście się do zysków firm, które są na Euronext Paris. No i na koniec marki, które z pewnością nawet dla nielubiących rynków finansowych dużo mówią. Carrefour i Danone to także dwie firmy, które są notowane na francuskim parkiecie. Francuski parkiet stoi przed gigantycznym wyzwaniem w związku z Brexitem i chęcią ściągnięcia i to emitentów, i to inwestorów z Londynu. Czy mu się uda? To okaże się już w najbliższym czasie. A w najbliższym czasie Wy też dowiecie się, którą znowu giełdę odwiedzimy w kolejnym odcinku Giełd Świata. Do zobaczenia! Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.